Ziemniak chyba już. Nasz ostatni posiłek. Jemy po raz ostatni na 3 miesiące. Mieliśmy wyjechać z samego rana, a tu została nas pora obiadowa. I tak stwierdziliśmy, że skoro się nie zebraliśmy, to jeszcze sobie zjemy obiadek i pojedziemy. Zaraz jak zgłodniemy, to i kolacja będzie. Czyli to przedostatni posiłek. A nie chcemy dramatyzować. Ale a wiesz, że ja myślę, że to jest strach? Zażeramy strach? Zażeramy strach. U mnie na ten przykład było, że ostatnie 3-4 dni cały czas telepała mi było zimno. I myślę, że to jest strach. Za to nie mogłem się zorganizować zupełnie. Nie mogłem się ogarnąć. A ty? Ja ciągle zażeram jeszcze. Ja czułem cały czas jakiś ściśnięty żołądek. Miałem cały czas jakiś niepokój przed podróżą. Podobnie miałem z organizacją, było średnio i bałem się właśnie o to, że nie wszystko jeszcze zrobione, że nie wszystkie punkty z listy jeszcze skreślone. No a potem wyszliśmy po obiedzie. Złapaliśmy pierwszego stopa. No jakoś poszło. I strach, bo przełknąłem dopiero. I strach zniknął. Półtora dnia, jesteśmy na suburbach Moskwy. Śpimy w namiocie, już pod Moskwą. Dzwoni telefon, budzi mnie. Odbieram. To o tej dziwnej porze może być to tylko mama. Mama mówi, ty w domu jesteś? Z lekką pretensją. Mówię, mamo, jestem w Rosji. Ona, no tak. To pokażemy trochę Moskwy, nie? Played video games. I was drinking with friends in the bar. I'm just a kid and a grown-up buddy, and I didn't expect but it would go so far. But now it's all gone. But now it's all gone. Painted with bright colors, my soldiers. I left them with courage to fight. Dobra, wkleisz z tyłu ten budynek. Oh, wish I could to miss the dark. Wygląda na to, że ludzie rzucają monetę przez ramię, a potem lokalsi podchodzą i zbierają te monety. I to perfidnie. Pan we fioletowej kurtce. Może to jego jest. Dzierżawi to. Kreml w Rosji? Kreml w Moskwie? No, wielki plac. I tyle. Kremlin to forteca. Zamek. I każde miasto ma swój Kreml, a ten w Moskwie jest po prostu najbardziej znany, najbardziej pocztówkowy. Obok głównego tego placu jest GUM, ponieważ na placu wszyscy handlowali, ruskim się to nie podobało i chcieli, żeby był porządek, więc wybudowali GUM, czyli państwowy jakiś taki dom handlowy. Jak się chodzi po tym GUMie, to właśnie ma się takie wrażenie luksusu, tego, że wszystko jest trochę bardziej luksusowe, trochę bardziej niż sklep. No i to była wielka atrakcja, kiedy dla nas się przechodzi, centrum handlowe, takie, tylko że stylizowane na lata tam 60. czy tam 70. No okej. Ale widać, że tam jest więcej pieniędzy, że te wszystkie sklepy Tak. wyglądają luksusowo.
To nie jest jednak polska Biedronka, tylko bardziej Piotr i Paweł. I potem polecieliśmy do Kazania. Wszyscy mówią: Kazań, piękne miasto, jedź koniecznie Kazań. Było ładne, ale też tak naprawdę przemieszczamy się dosyć szybko. Nie mieliśmy za dużo czasu, żeby ten Kazań cały porządnie zwiedzić, bo byliśmy na kazańskim Kremlu, który jest połączeniem dwóch kultur, jest i prawosławie, i obok siebie jest meczet. Przeszliśmy potem kawałek główną ulicą i tak naprawdę to było wszystko, co w Kazaniu obejrzeliśmy. Schemat sowieckich czy rosyjskich miast jest bardzo podobny. Mamy główny plac Lenina, kilka sztandarowych ulic, czyli jakaś ulica Październikowa. I te wszystkie miasta sprowadzają się do wspólnego mianownika. Wszędzie jest bardzo szeroko, wszędzie jest czysto, schludnie. Przewodniczka nam powiedziała: my robimy dużo, szybko, także jak wrócicie do Moskwy, to jej nie poznacie na te główne miejsca. Tak czasami nam trochę nie wyjdzie, ale to potem naprawimy i jakoś to jest. To tak po prostu jest. Aczkolwiek w tej podróży chyba najbardziej cieszymy się ze spotkania z ludźmi. To jest bardzo pomocne. Jest bardzo kochany i od 2 godzin łazimy już za nim. I on dzwoni i mówi do nas: to Rosja, i szuka kolejnych. W Moskwie z pomocą uprzejmego jegomościa trafiamy do hostelu. Tu, zamiast lekko zblazowanych backpackersów, na których niewiele rzeczy już robi wrażenie, spotykamy ludzi, którzy w większości mieszkają tam na stałe, bo bliżej centrum, i taniej. Są tu całe rodziny, które ściśnięte w niewielkiej kuchni jedzą wspólny posiłek. Są bawiące się dzieci, są ubrani w białe koszule sprzedawcy bezpośredni. Wydawać by się mogło, że stłoczeni na tak niewielkiej przestrzeni ludzie będą smutni, przygnębieni. Przecież to mogłoby być idealne tło dla taniego polskiego dramatu. Ale ludzie, których tu spotykamy, są uśmiechnięci, radośni i ciekawi drugiego człowieka. Tak po prostu, tak cholernie czysto. Wieczorem patrzę na wszystko jeszcze raz. W jednym z 4 pokoi mieszkają w większości dzieci. Część z nich już śpi. Część leży wpatrzona w ekrany swoich telefonów. Patrzę się w sufit. Cieszę się, że dane było mi wysłuchać kilku z 34 krótkich historii o nadziei. Co ciekawe, przed tą podróżą mi bardzo marzyło mi się właśnie siedzenie w takim bloku i picie z kimś wódki przez 2 dni o tym, żeby zapomnieć o całym Bożym świecie. Natomiast Gotowy? Ready? Także byliśmy na przyjemnym spacerze w parku, podczas którego łapaliśmy kontakt z naturą. Ja na bosaka przytulałem się do drzew, a Paweł poszedł o krok dalej, zdjął koszulkę i w samych spodenkach leżał na trawie i buczał. Także odrobinę inaczej niż myślałem. Potem drugi host. Ciągle w środku gdzieś marzenia tlące się o piciu wody. Ugościł nas Siergiej. No i Co to? It's very tasty, yes, because it is honey. Będziemy śpiewać? Z tym hostem śpiewamy. piliśmy owszem, ale czerwone wino. I śpiewaliśmy musicale i słuchaliśmy Abby przez cały wieczór. Pierwszy host kazał nam składać origami. Drugi host kazał nam słuchać Abby. A kazał. I mało tego brakowało, żebyśmy tańczyli jeszcze w parach. Ale był bardzo przyjazny, w ogóle bardzo fajnie. Paweł ugościł nas rewelacyjnie. Spaliśmy u niego w pokoju z królikiem. A Siergiej był tak przyjazny, że nawet brat u niego spał. A trzeci host, co też dla nas jest szokujące, Nuria miała jeden pokoik i kuchnię. I w tym pokoiku śpi i pracuje i żyje z synem. I nas zaprosiła i my też normalnie mieliśmy tam spać. I to jest tutaj normalne. Teraz jak dojechaliśmy, gdzie my jesteśmy?
W Czelabińsku. Jak jesteśmy w Czelabińsku, to jest to samo. Śpimy na podłodze u ludzi, którzy dzisiaj spaliśmy w 2 pokojach i spaliśmy 7 osób. 7 osób. I to jest normalne, tak, pewnie wpadajcie na ziemi, ale będziecie spać na ziemi. No dobra. 7 osób, 1 osoba na balkonie, spoko. Także ta gościnność i chęć spotkania z drugim człowiekiem jest niesamowita, bardzo, i wydaje się bardzo naturalna i taka niewyuczona i czysta. Спасибо.